Dzień dobry. Nie wiemy, gdzie machać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Zosia Wanat. Jestem dziennikarką Sifted, który jest portalem wspieranym przez Financial Times, który pisze o startupach i o rynku venture capital w Europie. I moich dzisiejszych gości naprawdę nie wiemy, gdzie patrzeć. Cześć, Stefan. Moich dzisiejszych gości chyba nie trzeba dzisiaj nikomu przedstawiać, ale pozwólcie, że zrobię to tak czy siak. Wirtualnie łączymy się prosto z Miami ze Stefanem Batorem, współzałożycielem i CEO Booksy. A ze mną tutaj na scenie dzisiaj jest Michał Rokosz, partner w funduszu Innovo, funduszu, który jest z pierwszych inwestorów w Booksy. I teraz chciałabym się zapytać Was tutaj dzisiaj na sali, jeśli możecie podnieść rękę, kto z Was wie, czym jest Booksy? No, generalnie prawie wszyscy. Dla tych 3 osób, które nie podniosły ręki, tylko powiem, że jest to aplikacja, która pomaga klientom w rezerwacji usług kosmetycznych, wellbeingowych i medycznych, a z drugiej strony salonom, które oferują takie usługi, pomaga w zarządzaniu rezerwacjami. I oprócz tego Booksy to bez wątpienia jeden z największych sukcesów w polskim ekosystemie startupowym. Startup, który zebrał ogromne rundy finansowania również od czołowych zagranicznych inwestorów. Zatrudnia 700 osób na całym świecie, rozwija się prężnie na 5 rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych. I od tamtego roku jest to firma rentowna, co nie jest aż tak oczywiste w tym startupowym świecie. Ale ten sukces nie wydarzył się z dnia na dzień. Minęło wiele lat, lepszych i gorszych, zanim Stefan i całe Booksy doszli do tego momentu, w którym są teraz. I dlatego ja chciałabym się teraz cofnąć z Wami do 2014 roku, czyli do tego momentu, kiedy Booksy wchodziło na rynek, szukało partnerów, szukało inwestorów. I Stefan, czy ty mógłbyś nam powiedzieć, jak to wtedy wyglądało z twojej perspektywy? To znaczy, ty nie byłeś nowy w świecie startupów, założyłeś wcześniej firmę iTaxi, znałeś inwestorów, inwestorzy znali ciebie, no ale musiałeś przekonać ich w jakiś sposób do tego swojego nowego projektu, jakim był Booksy. Co zrobiłeś, co planowałeś zrobić, co zrobiłeś, żeby oni uwierzyli w ten projekt? Jaka była twoja strategia wtedy? Cześć, witam wszystkich. Słyszycie mnie? Tak. To jest bardzo dobre pytanie. Ekosystem 10 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj i było tak naprawdę niewiele funduszy w Polsce. Ja miałem już trochę doświadczeń jako przedsiębiorca, bo moją pierwszą firmę zbootstrapowałem. W iTaxi co prawda pozyskałem inwestorów, ale to była trochę inna ścieżka i ja nie wiedziałem, jak się robi fundraising. Nie wiedziałem za bardzo, od której strony się za to zabrać, jak zrobić dobry deck, więc bardzo dużo czasu spędziłem ucząc się po prostu tego i z Konradem, moim wspólnikiem i co-founderem, byliśmy też w Kalifornii na jednej z największych konferencji, żeby zobaczyć, jak pitchują startupy z Doliny Krzemowej. Tam się też spotkaliśmy z kilkoma startupami, inwestorami i zebraliśmy ich feedback, pokazywaliśmy im nasz deck. Natomiast praktycznie wszyscy inwestorzy, z którymi się spotykałem w Polsce, powiedzieli nam wtedy, to nie ma sensu. Wy tam nie macie żadnej wartości intelektualnej, tam nie ma niczego, co by was wyróżniało i to się nie obroni. I tak naprawdę wszyscy poza Innovo wtedy nam odmówili. Michał, ja też bardzo chciałabym się zapytać, jak to wyglądało wtedy z twojej perspektywy, kiedy Stefan do was przyszedł. I wiem, że odgrzebałeś w swoich archiwach pierwszy pitch deck Booksy, taki z 2014 roku, który mamy dzisiaj i możemy wam pokazać. Powiedz, co zobaczyłeś w tym pitch decku, że zdecydowaliście się zainwestować? To ja może dam trochę kontekstu. Jak Stefan do mnie zadzwonił, to był maj 2015. Ja wtedy w VC pracowałem całe 2 miesiące, więc byłem bardzo doświadczonym inwestorem. I pewnie dlatego się nie zorientowaliśmy, że tam nie ma IP, że to nie ma sensu, że tam nie ma potencjału. I Stefan nas na tyle zauroczył tą wizją, że po jego wyjściu powiedzieliśmy sobie z chłopakami,
nie no, my musimy być w tej transakcji. I tak naprawdę Innovo wtedy było nikomu nieznanym jeszcze funduszem, które zrobiło chyba 3 albo 4 inwestycje. Więc też trochę przekonanie Stefana, żeby nas wziął, nie było taką prostą rzeczą. Natomiast rzeczywiście były dwie rzeczy w tym pitch decku Booksy, które zwróciły naszą uwagę i finalnie w tej pierwszej rundzie było nie tylko Innovo, ale też 2 fundusze zagraniczne. I powiedziałbym, ktoś, kto rozumiał marketplace'y, to były rzeczy, które się bardzo rzucały w oczy, więc... Natomiast były tam też pewne rzeczy, które były takim, powiedziałbym, przykładem foundera, który chciałby zrobić wszystko zaraz i to też możemy pokazać. Jasne, to może pokaż te wykresy. Musisz To chyba... możemy poprosić slajdy? Tak. To jest pierwszy wykres, taki, którego szukają wszystkie VC, pokazujący, że jest bardzo duży potencjał rynku i że ten rynek jest jeszcze niezdominowany. Na nim się nie będę skupiał, ale no, my szukaliśmy czegoś, co ma duży potencjał rynkowy. Te ważniejsze wykresy to jest tempo wzrostu, które przyspieszało i zarówno sign-upy, jak i liczba płacących klientów. Natomiast najważniejsza rzecz, i tego Stefan nie umiał wtedy pokazać, to było jak przyrastały bookingi konsumenckie i bookingi tak zwane biznesowe. I jakbyśmy sobie złożyli te dwie liczby, to jest coś, co zrobiliśmy, jakby może byliśmy początkującym VC, ale w Excela umieliśmy, jak sobie podzieliliśmy liczbę tych bookingów na liczbę merchantów, to zobaczyliśmy, że ta liczba bookingów przyrasta dużo, dużo szybciej. I tak jak spojrzycie na tym wykresie, to jest tam 100 000 rezerwacji miesięcznie, które już wtedy odbywały się przez Booksy, przez świeży startup, który ma kilkuset fryzjerów. I porównując to z danymi, które ja miałem, ja wcześniej prowadziłem duży portal do zamawiania jedzenia online, ale z wszystkimi benchmarkami marketplace'ów było to po prostu o rząd wielkości lepsze i to pokazało, że tam jest ten tak zwany product market fit. Natomiast oczywiście Booksy, jak to startup, miało bardzo duże ambicje. Nie wiem, Stefan, czy ty widzisz te slajdy, ale planowali, to jest deck z końca 2014 roku, że już w 2015 będą w całej Unii Europejskiej, w największych krajach azjatyckich i będą robić medycynę, personal care, pet services, auto repair shops i grupowe rezerwacje. I to jest taki slajd, który powiedziałbym pewnie pokazywał duże ambicje. Czy był wykonalny, to pewnie można dyskutować. Nie wiem, Stefan, jak się odniesiesz. Czy udało się to dowieść w tym 2015 roku? No, absolutnie się nie udało dowieść, natomiast skomentuję jeszcze to, co Michał powiedział, także wy zauważyliście coś, co było ważne z perspektywy budowania marketplace'u i liczb pokazujących silny product market fit, bo powiedziałem, że wszyscy inwestorzy w Polsce oprócz Innovo tak naprawdę powiedzieli, że nie zainwestują w Booksy, bo to nie ma sensu, to się nie obroni. Natomiast 2 pozostali inwestorzy, którzy byli koinwestorami w tej rundzie, to był brytyjski Piton Capital i niemiecki Miller Medien. I obydwa fundusze wcześniej zainwestowały w bardzo podobne startupy, w Treatwella holenderskiego i w Salonmeistera w Niemczech. I oni świetnie rozumieli tą różnicę, bo zobaczyli właśnie te wszystkie metryki związane z zaangażowaniem, z użytkowaniem, z product market fitem. I to była taka bardzo ważna lekcja i skoro tematem naszej rozmowy jest jak to zrobiłem, to taka bardzo duża lekcja, żeby nie latać po całym rynku i nie chodzić do wszystkich inwestorów, bo czasem ludzie mnie pytają: hej Stefan, ty masz fajnych inwestorów, czy zrobisz mi intro? Bardzo ważne było to, żeby pójść do inwestorów, którzy rozumieli marketplace'y, którzy rozumieli mój biznes, którzy rozumieli mój space, bo oni wtedy bardzo szybko dostrzegli potencjał. A wszyscy inni, którzy nie znali się na marketplace'ach, czy nie rozumieli SaaS-enabled marketplace'ów, jakby dla nich tam nie było żadnej wartości. Więc to taki komentarz jeszcze a propos tego, co Michał powiedział. I to był trochę taki match made in heaven między nami, Innovo, Pitonem i Miller Medien. Natomiast jeśli chodzi o nasze ambicje, my dalej mamy nadzieję, że to się stanie, tylko dzisiaj szacuję, że to będzie 2038 albo 39 rok. A czy gdybyś dzisiaj pisał ten pitch deck jeszcze raz, Stefan, to czy też od razu wyszedłbyś z taką bardzo odważną, bold, jakby wizją tego, jak ma wyglądać Booksy, czy jednak inaczej do tego byś podszedł? My dzisiaj mamy chyba jeszcze odważniejszą wizję i pokazujemy, że zrobimy jeszcze więcej, więc
pokazywanie tej dużej wizji to był też jeden z learningów i feedback, który dostałem od funduszy z Doliny Krzemowej. Ja pamiętam, jak wróciłem z tamtej konferencji, mieliśmy takiego doradcę Marka Graysmana, który nas przedstawił do kilku funduszy w Dolinie. I jak wróciłem z tej pierwszej wizyty, to Mark powiedział, wiesz co Stefan, no generalnie spoko feedback, bardzo fajny plan, bardzo fajny produkt, fajne macie metryki, ale coś, co usłyszałem od wszystkich funduszy, to było he's not thinking big enough. I te plany zawsze są ambitne i nigdy nie ma gwarancji, że się uda je zrealizować, ale myślę, że to, co chcą widzieć inwestorzy, to właśnie ten duży plan, tak? Ten BHAG, Big Hairy Audacious Goal. I absolutnie dzisiaj bym z tego nie zrezygnował, tylko trochę to przeformatowaliśmy i pokazujemy to w inny sposób. I teraz będąc już dojrzalszą firmą też mamy solidniejsze fundamenty i to, co pokazujemy, jest bardziej ugruntowane w fundamentach. Wtedy nie mieliśmy żadnych fundamentów, wtedy nie wiedzieliśmy. I też te 24 czy 30 rynków, nie pamiętam już ile tam było na slajdzie, my wtedy myśleliśmy, że więcej znaczy lepiej. Dzisiaj jako marketplace już mamy to doświadczenie, że to jest winner takes all i tak naprawdę lepiej być numerem 1 na 5 rynkach niż numerem 2 albo 3 na 30 rynkach. Więc te zmiany, które wprowadziliśmy, one nie wynikały z tego, że nasze ambicje zmalały, tylko trochę zracjonalizowaliśmy plan i idziemy taką pewniejszą i bezpieczniejszą ścieżką do zrealizowania tego, co tak naprawdę było naszym marzeniem 10 lat temu. Michał, to jeszcze z tobą sprawdzę, bo pewnie dzisiaj z nami na widowni jest wielu early stage founderów. Czy rzeczywiście, kiedy przychodzą ze swoimi pierwszymi pitch deckami, to te plany powinny być takie big, 24 kraje w pół roku? Wiesz co, te plany powinny być bardzo duże, natomiast one powinny być racjonalne. I wydaje mi się, w przypadku Booksy to my byliśmy on board tej wizji i tam było tak, bo ja też w Booksy byłem operacyjnie. W ciągu w zasadzie pierwszego roku od naszej inwestycji Booksy otworzyło chyba 12 czy 13 rynków. Ja potem osobiście połowę z nich zamykałem, bo właśnie nauczyliśmy się tego, że spółka, która miała 1,5 roku, która nie miała jeszcze dobrze wyuczonego modelu, jak rosnąć na jednym rynku, jak próbuje ten model skopiować na 11 rynków tak różnych kulturowo jak Indie, Brazylia i Singapur, to po prostu to jest proszenie się o kłopoty. I ja myślę, że to i nas jako inwestorów wczesnego etapu i Stefana, próby otwarcia tych rynków, to kosztowało sporo spalonego kapitału, czyli po prostu oddanie, myślę, że dobrych kilku albo kilkunastu procent spółki nowym inwestorom, którzy musieli za te błędy zapłacić. Stefan, ty od pierwszego dnia pracy nad Booksy wiedziałeś, że to ma być spółka globalna i że chcesz ją rozwijać w Stanach. I do tego potrzebowałeś kapitału, ale też wsparcia zagranicznych inwestorów, amerykańskich inwestorów. Jak wyglądał ten proces fundraisingu później, tak? Po tym, jak zebrałeś swoją pierwszą rundę seed i szukałeś kolejnych inwestorów, jak to wyglądało? Jakie miałeś największe wyzwania? Jak patrzyli na ciebie te zagraniczne fundusze VC jako foundera, który pochodzi z Polski i chce podbijać Amerykę? Już na to pytanie odpowiadam, natomiast zacznę od tego, że po COVID-zie świat się bardzo zmienił i wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj powiem, albo już nie ma kompletnie znaczenia, albo ma bardzo minimalne znaczenie. Natomiast my wtedy cały czas firmę budowaliśmy z Polski. Nie mieliśmy ani zespołu w Stanach, ani żadnej fizycznej obecności. I ja po prostu raz na kilka tygodni, raz na kwartał leciałem do Doliny, spotykałem się z inwestorami i byłem przekonany, że jak im pokażę rosnące słupki, świetne metryki, bardzo dobry product market fit, to oni się tam rzucą na nas z workami pieniędzy, no bo tak wszyscy mówili, tak, że ci inwestorzy z Doliny to są zupełnie inni niż ci z Polski to tacy wybredni, marudzący, wszystkiego się czepiają, a ci z Doliny to tam wystarczy pojechać z pustą walizką i wraca się z walizką pieniędzy. No i okazało się, że to wcale tak nie było i zajęło mi pewnie dobre 2-3 lata, żeby zrozumieć, dlaczego tak nie jest i co nie działa i co źle robię. I takie dwie najważniejsze lekcje, które tak jak mówię, dzisiaj już pewnie mają dużo mniejsze znaczenie, a przynajmniej jedna z nich.
Oni wtedy wymagali fizycznej obecności. Przed COVID-em inwestorzy w Dolinie Krzemowej mówili, ja tego wtedy nie wiedziałem, że nie inwestują w spółki, do których dojazd na board meeting zajmuje więcej niż 60 minut. I nikt z nich nie będzie latał do Europy na board meeting, tylko wtedy nikt mi tego wprost nie powiedział. A druga rzecz, którą się też dowiedziałem dzięki przez backchanneling, ktoś, kto mi robił intra do funduszy, ja później wracałem bardzo podekscytowany, super spotkanie, oni na pewno zainwestują, czuję, że będzie term sheet, zresztą Michał pewnie pamięta, jak wracałem z tych spotkań i jak o tym mówiłem, a później te term sheety nie przychodziły. I za którymś razem, jak wróciłem do Doliny i tam miałem 2 czy 3 osoby, które mnie rozprowadzały, pomagały mi umawiać spotkania i jedna z tych osób do mnie wróciła i mówi, wiesz co, rozmawiałem z tym i z tym, z którym się tam spotkałeś pół roku temu i zadałem mu pytanie, dlaczego on nigdy do ciebie nie wrócił. To usłyszałem coś, co mnie wtedy zszokowało, a dzisiaj jest dla mnie bardzo oczywiste i Michał też mi to zresztą fajnie pomógł, jakby wytłumaczył i pomógł mi to sprocesować, bo ja na początku byłem bardzo zły. Oni mu wtedy powiedzieli, wiesz co, no fajny chłopak, fajny produkt, fajna atrakcja, tylko ja tu mam 10 innych porównywalnych spółek i z 10 z tych spółek 5 tych ludzi znam osobiście, bo gdzieś tam się o nich otarłem, spotkałem, nie wiem, pracowaliśmy razem w Airbnb, w Uberze albo studiowaliśmy na Stanfordzie, a to jest chłopak z jakiegoś innego kraju. Tu nawet nie chodziło o to, że my jesteśmy z Polski, bo ty zadałaś pytanie, Zosiu, jak oni postrzegali nas jako Polaków, tak? Tu nie chodzi o to, że amerykańscy czy globalni inwestorzy mają coś przeciwko Polsce i Polakom. My po prostu nie byliśmy stamtąd. To nie chodziło o to, skąd byliśmy, tylko skąd nie byliśmy. Nie należeliśmy do tamtego klubu, nie mieliśmy tej tkanki łączącej i tamci inwestorzy woleli inwestować w startupy, które miały podobne metryki, a po prostu znali tam zespół. I ten zespół był dla nich bezpieczniejszy i bardziej przewidywalny. Był bezpieczniejszy, bo jak się zna tych ludzi, albo zna się kogoś, kto ich zna, to łatwiej się robi background check. Tak? Łatwiej jest zadzwonić do kogoś i zapytać, słuchaj, a ten Batory to jest jakiś wariat, mitoman. I jak usłyszy od swojego znajomego, nie wiem, czy inwestora, czy kogoś, z kim studiowali na Stanfordzie, nie, słuchaj, spoko facet, dowozi to, co mówi, no to zmniejsza bardzo ryzyko. A z drugiej strony coś, czego się też, nawet jeśli się założy, że nie ma ryzyka, ale czego się bardzo bali inwestorzy ze Stanów, to przez to, że nie mieliśmy tam tkanki łączącej, nikogo nie znaliśmy, oni się bardzo bali tego, jak my zbudujemy zespół. Bo absolwent Stanfordu czy Harvardu, czy ktoś, kto pracował 5 lat w Uberze, jak zakłada swój startup, to łapie za słuchawkę i od razu ma cały zespół zbudowany, bo zna tam najlepszego człowieka od marketingu, najlepszego człowieka od technologii, najlepszego człowieka od sprzedaży i oni w ciągu tygodnia mają zespół. A my tam nikogo nie znaliśmy i mozolnie przez lata budowaliśmy ten zespół, zresztą iterując i troszeczkę wdrapując się po tej drabince. No bo na początku też jest ciężko ściągnąć najlepszych ludzi, no bo najlepsi ludzie nie chcą pracować dla startupu znowu, który nie jest stamtąd, który nie jest wsparty przez Andreessena czy Sequoię, bo brakowało nam tej pieczęci jakości. I to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, że ani inwestorzy, ani najlepsi pracownicy nie chcą przyjść do startupu, który nie ma tego drugiego. Michał, jak to wyglądało z twojej perspektywy i też co jako Innovo mogliście zrobić? Bo też pokazałeś nam wcześniej waszą prezentację i prezentację Innovo, która miała przekonać Stefana, żebyście wy byli jego inwestorem tak naprawdę. I tam był taki punkt, który mówi, razem pojedziemy do Wielkiej Brytanii i do Stanów Zjednoczonych i razem będziemy szukać tych kolejnych inwestorów do serii A czy do kolejnych rund finansowania. Co wy możecie zrobić jako fundusz w takiej sytuacji? Wiesz co, no, my jako fundusz, ja bym powiedział, historia Innovo to jest trochę historia Booksy, bo my razem z tą spółką rośliśmy, uczyliśmy się, poszerzaliśmy swój network i rzeczywiście było tak, i to trochę jest problem Stefana, że miał takiego inwestora jak my, że też kolejne rundy były realizowane w Europie, bo to było miejsce, gdzie my znaliśmy ludzi, gdzie byliśmy w stanie jakby właśnie zrobić Stefanowi te dobre intra i byliśmy też w jakiś sposób wiarygodni. W Stanach efektywnie ani my, ani żaden z tych funduszy nie miał żadnej wiarygodności. To, co my dziś robimy, znaczy dziś, gdybyśmy inwestowali w Booksy, to pierwsze, co byśmy zrobili, to zamiast brać Miller Median, wzięlibyśmy 2 dobrych angeli ze Stanów.
I wtedy ktoś patrzący, może jest Stefan z nieznanego kraju, ale jest 2, 3 angeli, których znam, bo po prostu ich znam, przeciąłem się na kilku transakcjach, albo być może od razu mielibyśmy jakiś fundusz, który jest na tym etapie. I rzeczywiście to o czym Stefan wspomina, wydaje mi się, tam była jeszcze jedna rzecz, którą myśmy dosyć późno zrozumieli, bo Booksy początkowo było SaaS-em, który później przeszedł w marketplace. I to jest skomplikowany model, bo inwestorzy są albo SaaS-owi, albo marketplace'owi. I bardzo dużo było takiej sytuacji, że Stefan był podekscytowany spotkaniem z partnerem, po czym był data request, myśmy przygotowywali te dane, one trafiały do analityków i na tym się kończyło. I bardzo długo zajęło nam nauczenie się, jak inwestorom SaaS-owym opowiedzieć ten marketplace, żeby to się wpisało w ich tabelki i jak inwestorom marketplace'owym opowiedzieć ten SaaS-owy biznes, żeby to się wpisało w ich tabelki marketplace'owe. Bo rzeczywiście było tak, że jedną z rund, jak realizowaliśmy, to było tak, że myśmy ten marketplace odpalili w Polsce, dokładnie we Wrocławiu, tam dosłownie 2 tygodnie przed fundraisingiem i tam co drugi wieczór po spotkaniach ja Stefanowi update'owałem deck o nowe liczby, bo tam było już 10 bookingów z marketplace'u, już 20, już 30. No i to też, tak jak myślę z perspektywy czasu, się odbiło na tym, że mimo, że ta trakcja w Polsce wygląda fajnie, to dla większości inwestorów tam to był taki znak zapytania, że oni czekali, żeby ten marketplace pokazać w Stanach, że rzeczywiście to w Stanach działa. No i to jest coś, co my bardzo uświadamiamy teraz spółkom na wczesnym etapie, czego się sami nauczyliśmy, że taka historia, zrobiliśmy to w Polsce, tak działa ten model, a teraz skopiujemy go tutaj, tu jest większy, to tak samo zadziała. To jest historia, której inwestorzy amerykańscy nie kupują. Ona dużo lepiej działa w Europie. Pokazanie im, tak działają te ekonomiki w Polsce, i teraz zreplikujemy to na tych rynkach, już mamy wczesną trakcję, ta historia działa. Więc no to jest bardzo ważne. Jeżeli chce się zdobywać rynek amerykański, to trzeba jak najszybciej zwalidować dany biznes model na rynku amerykańskim. Słuchajcie, ty przed chwilą powiedziałeś, że wy jako firma, jako fundusz tak naprawdę rośliście razem przez ostatnie 10 lat. Co waszym zdaniem po tym czasie jest najważniejsze w budowaniu takiej relacji pomiędzy founderem a inwestorem? Stefan. Mogę zacząć? Super. Jest jedna rzecz, ja to kiedyś powiedziałem, będę się musiał tu wykropkować albo wypipać. W byciu inwestorem ważne jest to, żeby nie być ujem. I wydaje mi się, że to była chyba najważniejsza rzecz, którą Michał, Tomek i Maciek jako partnerzy Winowo nam dali. My się nigdy nie baliśmy z nimi porozmawiać o trudnych rzeczach, o problemach. Zawsze wiedzieliśmy, że możemy liczyć na ich wsparcie. I ludzie mnie czasem pytają, jak znaleźć dobrego inwestora i czasem dzwonią do mnie founderzy, czy piszą, mam tutaj, nie wiem, 2 term sheety, jeden od takiego funduszu, drugi od takiego, ten jest na wyższej wycenie, który wybrać. Dużo ważniejsze od wyceny jest to, jakiego partnera się wybierze, bo przychodzą trudne czasy, zawsze będą trudne czasy. Zawsze będzie jakiś kryzys ekonomiczny, COVID, tak? Przeżyliśmy przez ostatnie 4 lata chyba więcej niż wcześniej komukolwiek się wydawało. I w takich trudnych czasach bardzo ważne jest to, żeby mieć po prostu dobrych inwestorów, takich, z którymi będzie można otwarcie porozmawiać. My niestety przeszliśmy w ciągu ostatnich 2 lat przez trudny, bardzo trudny zakręt. Mieliśmy amerykański hedge fund, który został poturbowany na rynkach publicznych i miał zupełnie inną później perspektywę na to, co powinniśmy robić. Oni musieli zrebalansować swoje portfolio i musieli wyjść z Booksy i w związku z tym bardzo nas cisnęli o podejmowanie bardzo złych decyzji, bardzo krótkoterminowych decyzji, które by nas zabolały jako firmę w długim terminie. I to mi świetnie pokazało wartość tego, czy istotność tego, jak bardzo ważne jest, żeby mieć po prostu dobrych inwestorów, takich, którzy są, po angielsku się to ładnie mówi, zalajnowani, którzy mają podobną perspektywę i horyzont inwestycyjny i którzy po prostu nie są A Michał, z twojej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę z founderami, co jest najważniejsze? Ja myślę, że to piękne polskie słowo, żebyśmy byli zalajnowani, jest bardzo ważne i taka personalna chemia.
W sensie, no ja Stefana osobiście po prostu bardzo lubię. Mieliśmy okazję gdzieś tam spać wiele razy razem na jakichś wyjazdach, biegać po Palo Alto, jeździć rowerem po Golden Gate i to są takie wspomnienia, które też po prostu budują tą relację. Obaj też pochodzimy z Podkarpacia, jesteśmy jakoś tam w podobnym wieku. Te wszystkie rzeczy się oczywiście składają i te wspólne kryzysy no, budują to zaufanie, że ja po prostu wiem, że Stefan dla zaoszczędzenia czasu nie będzie mi ściemniał, tylko powie wprost, gdzie jest problem, gdzie jest jakiś fuck up i wie, że ja tego nie wykorzystam, tylko dzięki temu maksymalnie będę w stanie mu pomóc. I też powiedziałbym, jako fundusz my nie chcemy tracić czasu i energii na współpracę z ludźmi, którzy myślą inaczej, mają inne cele i nie czujemy, że mamy z nimi takie pełne zaufanie i pełne i zbieżność perspektyw. No. A czy była kiedyś taka sytuacja, w której tak totalnie żeście się ze sobą nie zgadzali? I na pewno była, w sensie... Ja nie pamiętam. No to ja mam jedną taką historię, jak kiedyś przed którąś rundą kończył nam się tak zwany runway, czyli kończył się kapitał. No ja przyszedłem do Stefana i mówię, słuchaj, musimy ograniczyć wydatki marketingowe, musimy zwolnić paru sprzedawców, bo jak się w tym wrześniu nie ogarniemy, to listopada nie będzie. A Stefan wtedy podjął decyzję, że jedziemy, że on w październiku dopnie tą rundę, będzie okej, nie zwalniamy, wręcz przyspieszamy. No i to musiałem zrobić. No jakby powiedziałem mu parę ciepłych słów i wdrożyłem. Stefan dopiął rundę i jest okej. No. Ale to ja nie pamiętam, że się nie zgadzaliśmy. Może dlatego, że po swojemu Po zrobiłem. prostu zignorowałeś. Teraz się ze sobą nie zgadzacie na temat tego, co się wydarzyło te kilka lat temu. Słuchajcie, a teraz jak patrzycie się tak na te ostatnie 10 lat, jaki największy błąd popełniliście? Czego najbardziej żałujecie, jeśli chodzi o rozwój Booksy? Wiesz co, chyba 2 albo 3 błędy, które bym wymienił równorzędnie. Tak? Pierwszy to ten, o którym już wspominaliśmy, że rozproszyliśmy się na zbyt wiele rynków. Tak jak Michał powiedział, nie mieliśmy jeszcze sprawnie operującego biznesu na żadnym rynku i powieliliśmy wszystkie błędy, które popełnialiśmy w Polsce i w Stanach na 10 kolejnych rynków i to był jeden duży błąd. Drugim błędem, i znowu mówię o tym w kontekście czasów przedcovidowych. Ja się za późno przeprowadziłem do Stanów i za późno zaczęliśmy szukać amerykańskich inwestorów. Mieliśmy tą europejsko-polską kotwicę i to był drugi błąd. A trzecim błędem był wybór niektórych inwestorów. I tutaj jeszcze wrócę do tego, co Michał powiedział, że tak jak Innowo na to patrzy, że nie chciałem marnować czasu na jakieś, nie wiem, gierki, podchody, tylko od razu rozmawiać o problemach i się wspólnie zastanawiać, jak te problemy rozwiązać. Bardzo podobna jest moja perspektywa i ja parę razy spotkałem się z founderami, którzy pytali mnie wprost, Stefan, jak ty się zabezpieczasz, żeby ci fundusz nie ukradł pomysłu, jak NDA podpisujesz, jakie dane im udzielasz. I moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Jeśli nie ufasz tym ludziom, to im po prostu niczego nie wysyłaj, bo żadne umowy cię tak naprawdę nie zabezpieczą przed twoimi obawami, a jeśli się będziesz koncentrował bardziej nad tym, jak się zabezpieczyć, no to tak naprawdę nie będziesz miał czasu i energii, żeby się zająć biznesem. I znowu, wydaje mi się, że to zaufanie i dobranie funduszy, do których będziemy mieli zaufanie, czy wręcz konkretnych partnerów, z którymi pracujemy, bo fundusze czasem są duże, mają wielu partnerów, a my trafiamy na jakąś konkretną osobę albo 2 osoby, z którymi będziemy pracowali, to jest najważniejsze. Więc jakbym miał dzisiaj dać jedną radę wszystkim founderom, którzy się przymierzają do fundraisingu albo którzy już mają term sheety, fundusze robią background check na nas, na founderach. Dzwonią do innych ludzi, z którymi pracowaliśmy, dzwonią do naszych byłych pracowników i to samo powinniśmy robić my. Powinniśmy dzwonić do innych spółek, które te fundusze zainwestowały. Powinniśmy rozmawiać z pracownikami tych spółek, z founderami tych spółek, z innymi funduszami, które koinwestowały. Nie macie pojęcia, jakich rzeczy się można dowiedzieć wtedy o funduszach. Ja wiem, jako dziennikarka. Często tak robię. Michał, a ty, co uważasz, że było waszym największym błędem w historii Booksy? Ja myślę, że błąd, na który bardzo my wpłynęliśmy, to było to popchnięcie do szybkiej ekspansji na wiele rynków.
i on bardzo dużo kosztował tą spółkę. I takim drugim błędem było to, że Booksy nie wykorzystało momentum, jak była bardzo dobra sytuacja wycenowa do podnoszenia kapitału w 2021 roku. Bo był moment, że miał na to parametry i tam trochę podejście i timing nie było optymalne. No i jak sobie patrzymy na historię, no to Booksy miało tą ostatnią rundę w 2020 roku i nie wykorzystało tego momentu, kiedy wszyscy zbierali po prostu bardzo dużo kapitału na bardzo dużych wycenach. Świetnie, bardzo Wam dziękuję. Dostaliśmy trochę więcej czasu od organizatorów, dlatego też pozwoliłam sobie wyczerpać te tematy. Mam nadzieję, że dla Was wszystkich było to bardzo interesujące, tak jak dla mnie. I wiem, że Stefan chciałby teraz coś powiedzieć. Ma ogłoszenie tutaj z And tego one more thing. wielkiego ekranu. Jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie, to jest Carpathian Startup Fest. Michał i ja jesteśmy z Podkarpacia. Zosia też. Ja też. A, Zosia też. O, super, tego nie wiedziałem. Natomiast historia Booksy zaczęła się od mojego osobistego problemu, który miałem 10 lat temu, przygotowując się do Maratonu Piasków. Nie mogłem się wtedy umówić na wizytę do fizjoterapeuty. I dzwoniłem do niego, pisałem SMS-y, on do mnie oddzwaniał, odpisywał i czasem tydzień zajmowało mi umówienie się na wizytę do fizjoterapeuty. I naszym pierwszym klientem w Polsce, który korzystał z Booksy, był Michał Dachowski z Physio for Life. I można powiedzieć, że Booksy zbudowałem dla niego. Później się szybko zorientowaliśmy, że problem dotyczy tak naprawdę wszystkich osób, które pracują rękoma, czy strzygą włosy, czy obcinają, czy koloryzują, modelują, czy malują paznokcie, czy robią make-up, brwi i tak dalej. I bardzo szybko się spozycjonowaliśmy jako aplikacja głównie beauty. Natomiast widzieliście na tym slajdzie, który pokazywał Michał, że wtedy mieliśmy plany, żeby się rozszerzać na inne kategorie, na tak zwane inne wertykale i inne geografie. Powiedziałem, że to jest cały czas w naszych planach, tylko pewnie tę wizję zrealizujemy w 2038 albo 2039 roku. I dzisiaj chciałem ogłosić, że właśnie na Podkarpaciu zaczynamy realizować tę wizję. Na sali, mam nadzieję, są z nami Paula i Sławek z Kolbuszowej, z miasta, w którym ja się urodziłem. I po wielu, wielu latach dowiedziałem się, że w Kolbuszowej powstał fantastyczny startup, który zbudował mega rozwiązanie dla fizjoterapeutów właśnie. I dzisiaj chcieliśmy ogłosić, że Pola i Sławek ze swoim startupem Fizjorejestracją dołączają do Booksy. Witam Was na pokładzie i strasznie się cieszę. Super. Może wstańcie. Jesteście tam, wiemy. Super, bardzo dziękuję. Dzięki Stefan, wielkie gratulacje dla Was. Ja Wam również bardzo dziękuję za to, że zostaliście z nami przez te trochę przedłużone pół godziny. Zostańcie z nami na dłużej i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Dzięki bardzo, cześć Stefan.